Marzena, prawie byłaś powodem rozwodu. To się przebiło gdzieś tutaj. Podobne jesteście, kochanie. Wracamy z zoo i jakiś wypadek się stał. Niesamowite są te małpy, zobaczcie na ich dłonie. A za 2 tygodnie się wprowadzamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Was kochani o 2:00 czy 3:00 już? Nie, mamy 3:20. Teraz musieliśmy dzisiaj wstać o 2:45, ponieważ jedziemy przedłużyć naszą wizę. No niestety 3 miesiące już minęły. No właśnie, Więc więc musimy pojechać, musimy to załatwić, bo nasza wiza jeszcze nie jest gotowa. No więc raz musimy chyba przedłużyć, tak mi się wydaje. No nie jest to łatwe, powiem Wam, bo nigdy żeśmy takiej trasy nie Dobra, ale robili. widzicie co, zostawcie kochani łapeczkę, subskrypcję, a my musimy naprawdę już się sprężać, bo nie wiemy kiedy oni będą. Pokażemy po drodze. No. Kochani, autobus przyjechał po nas, znaczy no to nie jest autobus w sumie. To jest bus po prostu. Taki mały, przyjechał po nas tak punktualnie, że jak żeśmy zjechali na dół, poczekali po prostu na tej głównej ulicy, żeśmy tylko na dół zjechali, no to pan już stał sobie. Myślę, kurczę, jeszcze mamy 5 minut, my też super punktualni. Nie, już był. Tu jest dzieckiem, zobaczcie, dziecko siedzi obok, pan sobie wyszedł na papieroska, bo czekamy na kolejnych ludzi, którzy jadą z nami. No syn tak Ciekawie ma jest. 12 lat, coś takiego. To ciężko ocenić w ogóle Azjatów pod względem Bardzo wieku, ciężko, co nie? właśnie pod względem wieku bardzo ciężko. Wygląda Ale bardzo pomaga, drobno. ojcu wysiadł raz jak nas zobaczył, pokazał na liście wszystko Bardzo elegancko. miło. Tak. No wiecie co, uważam, że to też jest fajne, tak jakby uczyć dziecka dyscypliny pracy od małego. To wyjdzie mu w przyszłości na pewno na dobre. Czy oni tu taką dyscyplinę pracy mają, to nie wiem. No, ale ci akurat, Ale którzy wiesz, w turystyce pracują, muszą być punktualni, no nie ma innego Stać wyjścia. kochanie Nie? o 2:00 to też jest jakaś A nie, dyscyplina, no, nie, no no właśnie. oczywiście, no to ja nawet nie mówię. No ja miałam dzisiaj problem, jak budzik zadzwonił, to wiecie, tak spojrzałam się na ten zegarek i myślę, w ogóle nie moja godzina, żeby to była 5 rano, 6 rano, nie ma problemu, jestem fit, ale tak A dla mnie na pół do odwrót. 3. No ty nieraz w tej godzinie idziesz spać. No. Nie dziwię się. Dojechaliśmy, kochani, do portu. Bardzo Tutaj- sprawnie wszystko poszło. Odebraliśmy ze sobą 2 innych ludzi. Nie, trójkę, jesteśmy 5. Jest nas 5. A, no to dobrze, to jest A. 3. No i teraz czekamy, aż nam kupią bilet. Dostaliśmy też prowiant. Nie wiem, co jest w środku, jeszcze nie patrzyli, Ja już ale jest na wiem. pewno tak, coś do picia, jest Szarpnęli banan. się, kochani. Tak? Czemu? Tak, Pringlesy nawet dostaliśmy. Rzeczywiście, chipsy No. są. A tutaj w tym co jest? A Babeczka jakieś taka. ciastko takie. Dobra, no to Eurocake, mamy ciasteczko. słuchajcie. A to co? A, picie takie pomarańczowe, zobaczcie, o, coś takiego. Multivitaminy. Woda i tak dalej. No multivitaminę potrzebujemy, nas gardła bolą dzisiaj akurat. 2 dni popadało, a my chorzy. Słuchaj, teraz w Polsce takie minusowe temperatury. Wysyłaliście nawet na Instagramie, że śnieg spadł we Wrocławiu jedną noc. Masakra po prostu, a my tutaj 2 dni wypadało, a my już... Znaczy Dawid zaczął, nie? Nie zaraził pewnie, bo mnie gardło tylko boli. Podróż rozpoczęła się jeszcze w zupełnych ciemnościach, gdy prom powoli opuszczał port w Naton na zachodnim wybrzeżu Koh Samui. Wokół nas panowała cisza, a jednym dźwiękiem był szum fal uderzających w burtę statku. Rejs wiódł nas przez spokojne wody Zatoki Tajlandzkiej, będącej częścią rozległego morza południowochińskiego. W tej części wyspy nie widzieliśmy innych słynnych wysp, takich jak Koh Phangan czy Koh Tao, ponieważ znajdują się po przeciwnej stronie Koh Samui. Tu jednak mogliśmy podziwiać otwartą przestrzeń, nieskończoną linię morza zlewającą się z niebem. W momencie jak prom sunął w stronę portu Donsak na stałym lądzie, nad horyzontem zaczęło rozgrywać się prawdziwe widowisko. Pierwsze promienie słońca przebijały się przez ciemność, malując niebo odcieniami pomarańczu, różu i złota. Widok wschodzącego słońca odbijającego się w spokojnych wodach zatoki był hipnotyzujący i przypominał, dlaczego podróże o poranku mają swój niezaprzeczalny urok. Taka podróż to nie tylko przemieszczanie się z punktu A do punktu B, to także chwile, które zostają w pamięci na długo.
Cała ta podróż w ogóle przebiegała tak pięknie, że naprawdę ten wschód słońca był cudowny. Jesteśmy, kochani, na granicy, jechaliśmy 3,5 godziny. Na granicy było bardzo szybko, około 5 minut, tak powiem szczerze, w jedną stronę, 5 minut w drugą stronę. No i koniec, wróciliśmy. Stempel mamy na 2 miesiące, znowu idealnie. Zobaczcie, jak granica to i oczywiście mnóstwo sklepów. Cen w nich nie ma, wiadomo dlaczego, no ale pościele są takie. Jest i Gucci, jest i Louis V. Czego chcieć więcej? Orzechy jakieś tam sprzedają. W ogóle tam, w tym budynku, małpy skaczą na granicy. One mogą, a my nie. Niesamowite. No tak to wygląda. Jedziemy tutaj autobusikiem, Dawid sobie siedzi. On już prawie w ogóle głosu nie ma, jest zmęczony oczywiście, bo spał tylko 2,5 godziny. No ja też z tym głosem mam trochę kiepsko, ale chciałam wam pokazać, że jeździmy tutaj takim vanem. Tutaj pan jedzie, o, tak to wygląda. No jest jakby trochę luksusowo i spoko jest jak jest, możemy się położyć, możemy naprawdę sobie rozłożyć nóżki. Tak już wariuje. No przeziębiliśmy się, nie wiem dlaczego, chyba przez tą porę deszczową, tak jak już Dawid wcześniej mówił. No musimy wziąć jakieś tabletki, chyba tą witaminę C sobie zrobić jutro, chyba taką kurację. No dzisiaj nie mogliśmy tego zrobić, no bo jesteśmy w podróży. Ale co do tej granicy, no powiem, że oni bardzo fajnie to zrobili, z tego względu, że dostajecie taką nalepkę, tak jak tutaj mam. I ta nalepka oznacza, że właśnie przyjechaliście tutaj tylko po tą wizę. Więc ci panowie idą normalnie z nami na granicę, pilnują, żeby wszystko było dobrze, żeby nic się nie stało, kontrolują też stempel, na ile dostaliście. Dopiero jak wszystko jest ok, to mówią do was, żebyście wrócili z powrotem. Na granicy malezyjskiej było tak, że bardzo szybko też to poszło. Oni też już wiedzą oczywiście co i jak. Do Dawida pan powiedział, że no to szybko na stronę tajlandzką idziesz, już jakby było wszystko gotowe, się żeśmy śmiali. Ogólnie bardzo sympatycznie, bardzo wesoło, tylko męcząco, bo tak bardzo wcześnie trzeba oczywiście wyjechać i wstać. Droga od tego portu do granicy jest około 3,5 godziny. Zatrzymują się tylko raz, więc nie wolno pić za dużo w tym autobusie z tego względu, że no nie zatrzymają się, chcą mieć wszystko załatwione i trzeba zdążyć w drodze powrotnej na ostatni prom na Koh Samui. A ostatni prom jest o godzinie 19. Więc jak dobrze pójdzie, byliśmy tutaj wcześniej, bo nikt akurat nie płakał tam, a ja chcę siusiu, a ja chcę to, a ja chcę tamto, tylko wszyscy trzymali się tego, że 10 minut było przerwy, każdy poszedł do ubikacji, kupił sobie coś w 7-Eleven i z powrotem jechaliśmy na granicę. Teraz będziemy jechać, no nie wiem, droga pokazuje niby 6 godzin, że jest troszkę dłuższa. Nie wiem jak to będzie, jak będziemy mieć farta, to zdążymy może na prom o godzinie 17. No jestem dobrej myśli, bo ten kierowca nie jest ani zmęczony, ani nic. Pytam się, czy jest fit, powiedział, że tak, że wszystko jest ok, że się najadł, więc będzie jechał najszybciej jak może. Więc no zobaczymy, jak zdążymy, by było super, bo dzisiaj jest przecież święto w Tajlandii, więc jest puszczanie tych lampionów i tych wianeczków. No i chcielibyśmy to jeszcze zobaczyć, więc jak dojedziemy wcześniej, to pojedziemy jeszcze na dół i pokażemy wam, jak to wygląda. Może nie będzie już aż tak dużo ludzi, jak przyjedziemy na dół, ale mam nadzieję, że chociaż sami możemy zobaczyć, bo to święto jest tylko dzisiaj, więc tak mamy troszkę pecha, że nam się z tą wizą akurat przypadło na dzisiejszy dzień. No ale trudno, jak zdążymy, to pojedziemy, jak nie, to może w przyszłym roku pokażemy, jak to wygląda. Mam nadzieję też, że nasi przyjaciele, którzy są teraz na Koh Samui, może dla nas coś nagrają wieczorem, możemy chociaż kawałek wstawić i sami zobaczyć, jak to w sumie wyglądało. Dobra, dam wam na chwilę Dawida, żeby powiedział, jak się czuje, a ja może trochę odpocznę. Ja już wyglądam w ogóle, wiecie, w tych włosach dzisiaj tragicznie, ale miałam temperaturę rano i musiałam wrzucić paracetamol. No niby jest teraz ok, ale zobaczymy, jak będzie wieczorem. Żona wam już opowiedziała wszystko, co chciała. Wracamy do domu. Ogólnie to czuję się dobrze, tylko jestem osłabiony. No i mówię właśnie tak. Podoba ci się ten głos, kochanie? O, wiedziałem. Jest zadowolona z tego basowego głosu. Teraz taki koncert powinienem jej zrobić wieczorem. Mało ludzi jest bardzo z nami w autokarze, więc jak widzicie, żona może mi otworzyć nogi, ja mogę jej. I smoktamy jakieś cukierki właśnie na gardło, ale powiem wam, że jakoś niewiele pomaga. To tak czuć jakby wysuszone strasznie.
Kupiłem jakieś syropy. Najlepiej to napić się, wiesz co? Passion fruit smoothie. One ma takie glutki i te glutki zostają przyklejone do tej krtani. I to pomaga, ale jest zimne też, nie? Jedziemy, będzie dobrze. Jeśli chodzi o drogi w Tajlandii, bo to też myślę, że wielu was zaciekawi. Akurat ta droga z Surat Thani do Satun, czyli tam, gdzie jest granica z Malezją, jest bardzo dobra. Jakoś nie ma za wiele dziur, jeździ się jak w Polsce, bym powiedział. Taka autostrada mniejsza, ale już w drugą stronę, jak się do Krabi jedzie, to tam są wyboje, ale ponoć robią nową drogę, więc myślę, że naprawią to wkrótce i będzie też się jechało tak samo jak tu, bo jest naprawdę dobra droga. Wczoraj miałem okazję przejechać dookoła wyspę skuterem, bo musiałem olej wymienić i powiem wam, że tam drogi też są wyśmienite. Takie najmniej zadbane i dziurawe są na Chaweng, ale reszta też są takie odcinki, gdzie ograniczenie jest na przykład do 80 i tam ta droga jest bardzo dobrej jakości. Jak na wyspę, czego chcieć więcej. I też mi się wydaje, że ten wiatr na tym skuterze mnie doprawił, dlatego dzisiaj to tak słabo mówię. Podczas powrotu zrobili nam małą przerwę, taką 20-minutową. Postanowiliśmy się coś napić, wzięliśmy sobie kawkę. Amazon Cafe. W sensie to nie kawa, czekolada, bo my kawy nie pijemy, bo wiecie co zaraz by było. Byśmy się musieli znowu zatrzymywać, żeby iść tam. Juhu, kochani, wracamy. O 17 udało nam się wrócić, a nie o której, kochanie? O 19. No właśnie, więc jest mega. Zobaczcie, jak fajnie. To co, kochani, czas wracać do domu. O wschodzie wyruszyliśmy, wracamy. O zachodzie idziemy na tajskie święto. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Takich korków, jakie tu widzicie, to na tej wyspie jeszcze nie widzieliśmy. Pod koniec musiałem jeszcze jechać pod prąd, bo po prostu wszystko stało. Adrianka się bała i nie nagrała. Ciekawe doświadczenie, naprawdę. Dzisiaj jest Loy Krathong, czyli tajskie święto dziękczynienia. Nie wiem, czy w ogóle będzie mnie słychać, mam trochę przygłuszony głos, ale jest tu bardzo dużo ludzi, bardzo wiele Tajów, którzy przyjeżdżają tutaj i zobaczcie, są takie wianuszki. I oni dziękują tak jakby w ten sposób bogini wody za to, że oczyszcza ich duszę. Oprócz tego przepraszają ją za to, że wody są zanieczyszczone, które idą do morza. No i robią takie wianki i to wszystko też idzie do morza. Tam jest takie jeziorko, więc akurat to jeziorko nie wpada do morza, co jest akurat dobrym pomysłem. Oprócz tego puszczają lampiony, akurat tutaj ich nie ma. My się chyba trochę spóźniliśmy, żeby wam to pokazać, ale fajnie jest w takim czymś uczestniczyć i myślę, że w następnym roku na pewno nagramy to lepiej. Dzień dobry, kochani, kolejnego dnia, ale mieliśmy przygodę, słuchajcie. Byłem lekko myślny. Jestem tak wkurzona, słuchajcie, że sobie nawet nie wyobrażacie, żeśmy się pokłócili. Bo kurde, taki pan był u nas w domu, naprawdę taki miły, zobaczył, że mam śrubę w oponie w aucie. Przyszedł jeszcze raz do nas do domu i powiedział, słuchaj, musisz jechać do warsztatu. Powiedział mi, do którego warsztatu. Szybko i niech oni ci to naprawią, to jest bardzo tanio, szybko ci zrobią i tak dalej. Mówię do Dawida, dobra, Kito, jedziemy to później tam, pojedziemy. A wiecie, Adrianka nagrała to, wstawiła na story. Mama zobaczyła, dzwoni do mnie. Synu, możesz to spróbować tak wyciągnąć, bo tak mi maniek powiedział. I zobaczyć, czy powietrze schodzi. Może nie jest aż tak głęboko, wiecie, ale to auto ma bardzo grube opony, więc pomyślałem, że dobra, sprawdzę. I zrobiłem tak, że wyciągnąłem to za jednym zamachem, ponieważ jak było tyle wyciągnięte, to powietrze nie schodziło, wyciągnąłem całkiem i zaczęło schodzić. No i w ogóle tego nie było słychać ani widać. To, co zrobiłem... prawie byłaś powodem rozwodu, wiesz, naprawdę, żeśmy się tak pożarli. Ja mówię do niego, jak ty mogłeś to zrobić w ogóle? Mieliśmy jechać do warsztatu, po co ty, kurde, słuchasz, 8,5 tysiąca kilometrów jest od nas. Ja pierdzielę. Ja mówię, nie no, jakaś masakra. No to wiecie, jak chcecie mieć szczęśliwe małżeństwo, nie zawsze musicie słuchać waszej mamy. Słuchajcie, on wsadził tą śrubę do środka, wiecie, nie chciała się wsadzić do końca, co nie? Więc ja wychodzę, tam tyle wystaje, ja mówię, jak ja mam jechać? On mówi, dobra, przejedź tak, że się wciśnie do środka. Słuchajcie, co ja przeżyłam, to jest po prostu masakra, przecież
Nie można tak robić, ja jestem za to odpowiedzialna. Przecież jakby się coś stało, ja bym sobie nigdy w życiu nie wybaczyła. Ale A ile nic by się to kosztowało, stało, nawet nie chcę kochani. myśleć. No, jest wszystko dobrze, tutaj jest raj, słońce, palmy, żona zadowolona. Słuchaj, raj jest, jak sobie sami go zrobimy, a nie śrubkę mi wyciągasz robimy, do ale domu. wiesz, od czasu do czasu trzeba się pożreć, żeby nudów nie było i to jest Nie, ja nie naturalne. potrzebuję A ja tego. potrzebuję tego. I się każdy czuć z nas kimś też. innym. A to Czekaj, mi się pan wydaje, wzywa, chodź pan kochanie, wzywa. będziemy wjeżdżać na warsztat. Zobaczcie, jaka żona jest mała. To się przebiło gdzieś tutaj. Pokażę wam zdjęcie, zobaczcie sobie. Żona zaparkowała. No i teraz będą podnosić auto, żeby wziąć się do góry, sprawdzić tą oponę. Udało się wyjąć. Pan teraz to przytyka jakby. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pan powiększył dziurę i wsadził coś takiego. I teraz pompują oponę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale myślę, że będzie dobrze. Żona zaniepokojona, co się dzieje i co się wydarzy. Całość, kochani, trwała 5 minut i już jest wykonana robota. Właściwie to nie było co pokazywać. Chłopaki wiedzą, co robią. No. Zobaczymy, ile ta usługa kosztuje. Więc, kochani, nasza rekomendacja na Koh Samui. Jak wam się coś takiego wydarzy, to płacicie 100 batów i macie to z głowy, kochani. Jedziemy teraz na zupę pyszną. Jedziemy na zupę, ja jestem wykończona nerwowo po prostu. Ja Ale pierdzielę, widzisz, po co to nerwy? 5 minut. Kochani, za całość 100 batów. 12 zł, więc jestem ciekawy, ile taka usługa kosztuje w Polsce. Dajcie proszę znać, bo no uważam, że to jest mega tanio i bardzo dobra jakość usług. No słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj i wyjeżdżałem po 5 minutach takim samym autem, ale bez żadnych uszkodzeń i no mega po prostu serwis. Za to kocham ten kraj, bo tutaj to jest wyjątkowe, naprawdę. Byliśmy, kochani, na pysznym jedzeniu. Żona przygotowała piękną zupę. No i co, teraz jesteśmy na budowie, ale to pokażemy wam później. Wyjaśniła, kochani, i po prostu jesteśmy już szczęśliwi, bo jesteśmy najedzeni, więc nie ma już stresu, jesteśmy na budowie, więc jesteśmy zachwyceni. Patrzymy, co u nas się dzieje. Every day and every night. Nie mamy jak wejść, bo tam kopią mur, a tutaj zobaczcie, zamurowane, więc idziemy dookoła. Klęsło cię w drugą stronę, tak? Idzie ojciec dyrektor. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Postanowiliśmy wybrać się do zoo, żeby zobaczyć koty. Kochani, przyjechaliśmy do tajskiego zoo. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Zobaczcie, tam taka murena siedzi. To jest giant moray. No ładne są. Zobacz, jaki żółwik tam pływa. Widzisz go? No, Ale ładne. o, bąbelki zjada. Ja uwielbiam A żółwik. jakie te wielkie ryby typu skalar, Boże. Ogromne. Słuchajcie, na całą patelnię, większy niż schabowy. A może przypłynie do nas, kochani. Nie, chyba nie. Ale i tak Jest zajęty bąbelkami. o połowę mniejszy niż te, co w Egipcie widzieliśmy. Ja pierdzielę, jaki wielki ptak. Ogromny jest, naprawdę. Ma z metr, półtora. To chyba jest jeden z największych ptaków, jakie widziałem w życiu. Robi ogromne wrażenie. Jest to dzioborożec wielki. Te ptaki żyją w Azji Południowo-Wschodniej, między innymi w Indiach, Tajlandii czy Indonezji. Dzioborożce wielkie to ptaki, które potrafią nawet osiągnąć wagę do 4 kg. A mimo swoich rozmiarów są zaskakująco zwinne w powietrzu. Są to ptaki głównie owocożerne, ale ich dieta obejmuje także jakieś malutkie zwierzątka, które napotkają w dżungli.
No na razie jak wyszliśmy, powiem wam, no to akwarium to było takie, no we Wrocławiu jest ładniejsze, no nie oszukujmy się, tak? Jest więcej rybek, jest pięknie, wszystko czysto, rafy koralowe i tak dalej od środka. Więc no jak weszliśmy do tych ptaków, no to już było takie wrażenie, wow, czegoś takiego nie widzieliśmy nigdy na żywo. Ale co ja widzę teraz kolejnego, pięknego. Gdzie? To... No zaraz O zobaczymy. matko, rzeczywiście. Nie no, słuchajcie, jeżeli chodzi o ptaki, jest tutaj coś pięknego. Kobiety, Zaraz Dawid wam pokaże. Przyjeżdżajcie podziwiać. O matko, zobacz to. Gepard. O kurde, odwrócę wam kamerę. Zobaczcie, co tutaj siedzi. Jaki kocur. Cześć. Nie wiem, czy go widać. Widać, widać. Ależ jesteś piękny. Ale warczy. Przepiękny jest, naprawdę przecudowny. A z drugiej strony są papugi. Ale takie kolorowe. Dawid, musisz tam bez tej kraty może nagrać, jakbyś miał, ty masz długą rękę, bo ja to nie dosięgnę, ale zobaczcie, ona jest tak ogromna i tak pięknie kolorowa. Nie no, śliczne są te ptaki, naprawdę. Jest i gepard, czyli najszybszy kot na świecie, który potrafi osiągnąć prędkość do 120 km na godzinę. Jest to naprawdę bardzo szybko jak na zwierzę. Papugara, czy wiedzieliście, że ona może żyć nawet 50-80 lat? To jest naprawdę długo. I jest to papuga, która potrafi nauczyć się mówić. Piękne zwierzę, naprawdę. Zobaczcie, nawet mają tutaj białe małpy. Pierwszy raz w życiu widzimy coś takiego. Wyglądają naprawdę ciekawie, takie albinosy. Czyste. Jakie groźne. Nie lubisz aparatu? O. Tutaj można kupić jedzonko dla małpek. Za 100 batów, kochani. Jakieś jabłuszka, co tam w środku jest? Jakaś Spróbuj, Radek, czy kukurydza, dobre. coś takiego. Kukurydzka, same dobre rzeczy. Jabłko, kukurydza. No i tyle, no uboga dieta małp. Ale nie, przepraszam. Pani ma jeszcze śliwki? Can I take one? Yes. One? O. Winogronko, proszę bardzo. No, urozmaicone. Ale te białe? Idę do tamtej małej. Bartuś, chcesz pokarmić małpę? Szaleją za tobą, ojciec dyrektor. O, tutaj masz rękę, możesz wsadzić. Nie będę ryzykować. Ale patrz, jak czekają już na karmik. Zobacz. Cycki mają. Patrz, jak rączkę Jak wystawia. czekają, zobacz. Uciekła. O, ta duża zabrała jej. O, niedobra. Chodź. Idziemy na białą teraz? Tak. A grubiutkie te małpki. Ale wiecie co, fajne jest to, że w Tajlandii tak można obcować z tymi zwierzętami, że można być naprawdę blisko i no wiadomo, że każdy zoo ma swoje jakieś minusy, o których na pewno będziecie pisać w komentarzach. Na pewno, ale wiecie, no my nie wiemy, czy te małpy są naprawdę w więzi już od początku, czy im się może coś O, stało. właśnie jedna sika, mogę wam pokazać. Super sensacja, tu zobacz, dostanie jedzonko, nie sikanie. Ale zobaczcie, jakie ma ręce, jak człowiek. Tak, Zobaczcie, jakie naprawdę. piękne. Pokaż łapkę. A ty, jak noworodek ręce ma. Tamta się jeszcze nie pokapowała, że jest jedzenie. Wyciąga znowu. Patrz, jak wyciąga rękę. Już Chce zjadłeś? jeść. Ale Patrz, jak przyszedł. szybko. Niesamowite są te małpy. Zobaczcie na ich dłonie. Ludzkie dłonie. No człowiek pochodzi od małpy, no to jest prawda, no. To prawda. Zobaczcie.
Wiecie, jakie to jest duże, kochanie, stań przy tym, bardzo cię proszę. No. Ja pierdzielę. Wow, ale ten jest wygłodzony. Chcemy tak zrobić, żeby dać tamtemu jeść, bo ten jest chyba po prostu... Szamiec alfa. Tak, taki mocniejszy. Tamten boi się podejść, więc zaraz Radek kupi jeszcze raz i da temu tam z tamtej strony, a ja dam to po prostu temu, żeby każdy z nich miał się do jedzenia. Radek już ma, zobacz. 3 na raz? Super, good boy, super. Woo! Oczywiście problem tutaj jest taki, że nie można się z nimi dogadać, czegokolwiek zapytać, bo tutaj nikt nie rozmawia niestety po angielsku, więc nawet jak zadamy pytanie tego typu, ile one mają lat, czy można karmić wszystkie zwierzęta, bo chcieliśmy naprawdę każdemu dać. I to nie jest tak, że one są tutaj non-stop głodne, bo tutaj ktoś przychodzi, oczywiście wszystko to jest po to, tak jak już mówiłam wcześniej, zrobione, żeby turyści zostawili tutaj pieniądze i karmili te zwierzęta. Tylko pani mogła powiedzieć w tym czasie, że słuchajcie, tu jest, tak, nakarmcie tego, no a ten nie dostał nic, ale mówi, że nie wchodzi, więc no, tak to jest. Jest głodny. Radek, kapiesz mi zwierzęciem O, tutaj. sorry. Tutaj mamy żółwie, kochani. Najlepsze jest to, że tutaj można je karmić za darmo, czyli nie trzeba za to płacić, żeby tutaj sobie podejść i dać im kawałeczek ogórka, tak jak pani powiedziała. Więc można sobie wziąć tutaj kawałek tego ogórka. Tylko trzeba uważać, żeby oczywiście nie podać rączki zamiast ogórka. Nie wiem, czy żółwie... No dlatego, skarbie, masz wędkę. Jaką wędkę? No bo to jest wędka Ja i już dałam. No właśnie, to- Kurczę, ja myślałam, że to się zaczęło. będzie pouczać innych zamiast popatrzeć. Ja dawałem wędką, moja już zjedzona. A ja za krótko złapałam sobie, myślę, kurczę, to jest przywiązane tutaj, nie jest takie długie. No to dobrze, że mi palców nie odgryzł, tak? Ale jakie ono zębiska ma. Tak, bardzo duże właśnie. Zobacz. Niesamowite to jest. Jak pływają szybko, ja myślałam, że one takie powolne są, a jednak jeżeli chodzi o pływanie, to zobacz. O wow. Szybki jest. Kupany, jak za jedzeniem, teraz dwa podpłyną, nie? O, tutaj są darmowe zdjęcia z papugą i z czymś takim. O! Spadło wam. To teraz żonę ubierają w papugi. Podobne jesteście, kochanie. Kolorowe. O. Idziemy po duże ptaszysko. I w ogóle zobaczcie, co jest otwarte. Tu te ptaki mogłyby wylecieć. Zdjęcie, czy nie? Nie. Zobaczcie, że ona miała okazję trzymać na rękach takiego małego, białego lwa. Coś wyjątkowego na skalę, myślę, że międzynarodową. Wracamy z zoo i jakiś wypadek się stał z dostawcą jedzenia. Kochani, wczoraj już nie dokończyliśmy tego filmu, bo z jednej strony byliśmy pod wrażeniem oczywiście z tego, co zobaczyliśmy. Z drugiej strony byliśmy troszkę smutni, bo to zoo jest rządowe tutaj na Koh Samui. To nie jest jakiś prywatny ośrodek i tak dalej. Tam są też zwierzęta, które no, mają jakieś choroby za sobą, na przykład jeden jest ślepy. Takie przykre to jest, dlatego uważam, że warto wspierać takie ośrodki. Ja tutaj nie mówię o tych takich typowo turystycznych, bo oni nawet nie robią tutaj reklamy na to. Myśmy się dowiedzieli o tym zoo przypadkowo. Myśmy nie widzieli tego nigdzie na żadnym plakacie, nikt tego nie reklamuje, nikt tutaj nic z tym nie robi i to jest po prostu smutne.
Dlatego myślę, że będziemy tam zaglądać nawet, żeby po prostu dać pieniądze na to, żeby te zwierzęta były wykarmione. To jest dla nas bardzo ważne. Tam nie ma spasionych zwierząt, nie ma zwierząt, które, wiecie, są jakieś takie, jak wy mówicie, spowolnione i tak dalej. Oczywiście jak zwierzak jest chory, no to wiadomo, że jest powolny, bo zaraz się zrobi burza w komentarzach, jak to zwykle, że słuchajcie, oni robią to, oni robią tamto. Nie wiem, czy oni robią, nikogo nie złapałam za rękę. Mówiliśmy o sprawach, jeżeli chodzi o słonie i powiedzieliśmy też, że trzeba wybierać naprawdę dobre sanktuarium, żeby tam nie było czegoś takiego, że się siada na tego słonia, że te słonie muszą nas dźwigać, jeździć i tak dalej. No jest temat po prostu rzeka. Ja bym tylko chciała, żeby zanim każdy się rzuci i powie, tak, byłem w Tajlandii, wiem jak to jest i tak dalej, żeby najpierw każdy z nas zobaczył, jak u nas wyglądają te wszystkie zwierzęta, które są oddawane do takich ośrodków właśnie. Dlaczego my kupujemy zawsze zwierzęta z rodowodem, że one muszą mieć jakieś tam nagrody, muszą być piękne, muszą być siakie. U nas oddaje się naprawdę bardzo dużo zwierząt do schroniska, więc wiecie, jak to wygląda. Dlatego może nie oceniajcie, zanim tutaj nie przylecicie, nie zobaczycie na własne oczy, jak to wygląda. Dzisiaj nie pojedziemy już na budowę. Dawid musi złożyć ten film. Za 2 tygodnie się wprowadzamy, więc sami jesteśmy ciekawi, jak to już będzie. Pojedziemy następnym razem, nagramy wam film ze wszystkiego. No robią tam naprawdę bardzo dużo i wykańczają to wszystko. Więc nie chcemy im też z drugiej strony przeszkadzać, bo wiecie, jak oni mają muzykę rozwaloną na cały regulator na budowie, bo się tym motywują, bo po prostu uwielbiają to, pracować w tańcu i tak dalej. No to jak my przychodzimy z kamerą, to oni muszą tą muzykę ściszyć. Nie chcemy im w tym przeszkadzać, dlatego postanowiliśmy, że jednak nie pojedziemy jeszcze raz na budowę. Nie będziemy tego nagrywać w tym odcinku. Pokażemy wam wszystko w kolejnym odcinku, więc bądźcie ciekawi, kochani. A dzisiaj to by było na tyle. Dawid nie może się przyjść ze mną pożegnać, bo siedzi tam, mówi, że jest mu gorąco i nie ma ochoty się ubrać. Dlaczego taki jesteś niesympatyczny? Pracuję. Pokaż tu głowę chociaż i powiedz, że pozdrawiasz. Szybko, tu z boku. Pozdrawiam. O, kochani, Patron. serdecznie was pozdrawiamy, naszych patronów ukochanych też. Bardzo wam dziękujemy za wsparcie. Trzymajcie się cieplutko i bądźcie nam zdrowi, bo już słyszałam, że u was w niektórych rejonach już spadło troszkę śniegu, więc musicie się ciepło ubierać, żeby się nie przeziębić tak jak my. Aha, jeszcze co do przeziębienia, Dawid jeszcze jest przeziębiony. Ja już nie, po 2 dniach, słuchajcie, kuracja była idealna, mam super syrop. Mam witaminę C, którą biorę co godzinę i zeszło ze mnie po 2 dniach jak ręką odjął. Trzymajcie się, pozdrawiamy was. Salut! Partnerem kanału jest Trines.pl, producent zdrowego snu, poduszki, łóżka, materace, absorbery. Tylko Trines. Zapraszamy. Link w opisie.